Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Posłuchajcie, udało mi się kupić model Oscara w kodzie alianckim samolotu myśliwskiego japońskiego, dokładnie mówiąc Nakajimy Ki-43-2 Hayabusa. No tak jak wspomniałem, w kodzie aliantów nazywał się on Oscar. Prezentuję go dlatego, że firma Arma Hobby, no chyba już będzie 2 tygodnie, ogłasza wszystkim wszem i wobec, że wydaje model właśnie Hayabusy w tej drugiej wersji. Będzie ich to najnowszy model, który ma się pojawić w sprzedaży przełom listopada-grudnia. No, twierdzą, że będzie pod koniec listopada. Ja zawsze mówię, że to lepiej powiedzieć, że będzie przełom listopada-grudnia. Bardzo się ucieszyłem, powiem Wam, ze względu na to, że ten model, dokładnie o ten model sklejałem na początku lat 80. To był gdzieś możliwe, że 84 rok, 5. No na pewno było to po okresie stanu wojennego, ale w każdym razie, bo sam ten model został pierwszy raz wydany w 1981. Ten prezentowany przeze mnie model jest z 2008 roku. I chciałbym właśnie zerknąć, przypomnieć sobie, co ja kiedyś sklejałem, bo jeszcze nie zaglądałem do pudełka z tym modelem. Ja go kupiłem z rynku wtórnego, ponieważ okazuje się, że nagle dziwnym jakimś zbiegiem okoliczności Nakajimy właśnie Ki-40 czy Ki-84 z Hasegawy znikają z rynku. Możliwe, że to napędza wiadomość właśnie o Oscarze z Army. Nagle wszyscy wykupili te modele. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. W każdym razie ja chcę Was poinformować, że w niedługim czasie modele Hasegawy pojawią się w ofercie sklepu i będą to modele w 7.2, jak i również w 4.8. Ale skupmy się na tym dzisiejszym unboxingu. Ja Wam chcę właśnie ten model zaproponować, zaprezentować. Jest to model samolotu, uwaga, który w 1942 roku został zmodyfikowany, dokładnie chodzi o Ki-43, został zmodyfikowany do wersji Ki-42, Ki-43-2. Tutaj została kabina pilota wraz z osłoną, zostały one podniesione. Dodano też nowy celownik, węzły tutaj podwieszeń zostały wzmocnione, no, aby umożliwić przenoszenie 250 kg bomb. Dodano również prowizoryczne opancerzenie kabiny pilota oraz samouszczelniające się zbiorniki paliwa w skrzydłach. Ten ulepszony właśnie samolot wszedł do produkcji jako właśnie wzór 2A, czyli Ki-43-2A. Nie wiem, dlaczego nie używane są te Ki-43A, bo tutaj trzeba już powiedzieć, że od początku produkcji samoloty właśnie w wersji Ki-43-2 produkowano. Wprowadzono tutaj zmiany, gdzie główną zmianą było przesunięcie chłodnicy oleju oraz węzły podwieszeń bomb w taki sposób, aby podczas bombardowania w stromym locie nurkowym uchronić bomby przed, posłuchajcie, uderzeniem w śmigło. Czyli krótko mówiąc, jak on miał na przykład tutaj uchwyt, powiedzmy, pod zbiornik czy bombę, to żeby po prostu jak sobie tak pikował, to żeby po prostu ta bomba nie wyprzedziła samolotu, tak, i nie uszkodziła skrzydła. I posłuchajcie, myśliwiec ten był produkowany licencyjnie też w fabrykach Tachikawa, Daiiri posłuchajcie, Rikugun, Kokusho. Zaniechano tam później produkcji ze względów na brak doświadczenia po wyprodukowaniu chyba 49 sztuk i Tachikawa Hikoki produkowała do końca wojny i uwaga, wyprodukowała łącznie 2629 sztuk w wersji 2 i uwaga, była też wersja trzecia.
a pozostałe oczywiście modele dwójek były produkowane w fabryce macierzystej Nakajimy i tam powstało 2,5 tysiąca sztuk samolotów, samych samolotów wersji 2. Matko Boska. Straszna ilość informacji. I teraz tak, powiem Wam, że między jedynką, dwójką a trójką były oczywiście różnice, bo na przykład jedynka długości miała 832, dwójka już była dłuższa, wynosiła 8,920, tyle samo miała trójka. Potem Wam zmieniono trochę długości skrzydeł na przykład, bo wysokość, one miały, posłuchajcie, też różna. Wysokość kij 43,1 wynosiła 3,270, dwójki 3,085, następnie jeżeli chodzi o trójkę, czyli kij 43, 273 mm, bo to są milimetry. I teraz posłuchajcie rozpiętości. Najdłuższa rozpiętość była w jedynkach, wynosiła ona prawie 11,5 metra. Dwójka i posłuchajcie, trójka miały taką samą rozpiętość, 10 metrów 80, no praktycznie 84 centymetry. No i teraz powierzchnia. Powierzchnia, jeżeli chodzi o jedynkę, była większa, bo 22 metry, a jeżeli chodzi o wersję drugą i trzecią, to miały po 21,4 metra. No i tu się różniły też silnikami. Jeżeli chodzi o jedynkę, posiadała silnik Nakajima H25, to było 950 koni mechanicznych. Ten model posiadał Nakajimę H115 i tu jest 1150 koni mechanicznych. No i uwaga, trójka miała silnik Nakajima HA 15.2 i ona miała wtedy 1190 koni. Co dochodzi, jeżeli chodzi o masy? No różniły się też masami. Najcięższa, powiem Wam, była trójka. I co jeszcze ciekawego? No i uzbrojenie. Bo jeżeli chodzi o uzbrojenie, Ki 43.1 miał 2 karabiny maszynowe kalibru 7,7, 2 zbiorniki paliwa po 200 litrów, dwójka miała już 2 karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm, to był typ 1, mógł zabrać ze sobą 2 bomby po 30 kg lub 2 zbiorniki paliwa po 200 litrów. No i trójka, tu mówimy o tym, a jeżeli chodzi o typ 3, to tak samo, uzbrojenie miał 2 karabiny po 12,7, bomb, 2 bomby już mógł wziąć po 250 kg, czyli już większy udźwig miał, i 2 zbiorniki po 200 litrów, czyli tutaj ten mógł wziąć 2 bomby po 30 kg lub 2 zbiorniki po 200 litrów, a jeżeli chodzi o trójkę, która jest też wydana przez Hasegawę, to tutaj jest dość dziwnie to zrobione, bo ta ma trójka ma 2 bomby po 250 kg, tak? I tak samo 2 zbiorniki po 200 litrów, czyli miał inaczej mocowania najprawdopodobniej do podwieszania bomb, czyli mógł mieć po 2 bomby w skrzydłach i zbiornik pod spodem. O rany, dobra, posłuchajcie, tak prezentuje się Boxart. Mamy malowanie, tu mamy Michela, który no niestety dostał i spada. Teraz co mamy po bokach? No mamy pomalowaną podstawowo, sklejoną i pomalowane, posłuchajcie, sklejonego Oscara. Mamy informację, że wyprodukowany jest w Japonii. Co jeszcze tu mamy? Składa się z 38 części. O, Hasegawa 2008 rok. Wersja, jeden z numerów katalogowych w Hasegawie to jest A1, ale tak naprawdę
O, tu mamy A, seria 1, czy seria A1, ciężko mi to jest rozkminić Hasegawę pod tym względem. W każdym razie występuje pod takim numerem katalogowym, czyli 00131. Co jeszcze ciekawego? Nic nie ma na pudełku. Jest to oczywiście nie oryginalnie zapakowana Nakajima, ale najważniejsze, zobaczymy sobie, jak te modele właśnie wyglądały, były produkowane, no bo wiadomo, że wypraska jest z 1982 roku, nie zostawały one poprawiane, bo tu sobie sprawdzałem to, więc nie były poprawiane i jak to się prezentowało w tamtych czasach. I którą to ja ramkę mam? Posłuchajcie, ramka A, super. Tu sobie schowam. No, zaraz, bo od kalkumanii instrukcji trzeba też zacząć. Właśnie, gdzie jest instrukcja? Instrukcja została na drugim biurku. Klasyczna instrukcja, posłuchajcie, jeżeli chodzi o Hasegawę, czyli mamy w ten sposób rozkładaną. No, słuchajcie, tak naprawdę to jest cała instrukcja tego modelu. Mamy skąpe wnętrze, kabinę pilota. Silnik jest na owalu, tylko pierwsza gwiazda jest zaprezentowana. Mamy delikatną deskę rozdzielczą, właśnie tą kabinkę, bardzo ubogą jak na dzisiejsze czasy, ale powiem Wam, że to robiło swoje. Ten model nie był zbyt skomplikowany i każdy mógł ten model sklejać i przede wszystkim, powiem Wam, każdy mile wspomina sklejanie tego modelu, powiem Wam. Przede wszystkim tacy moi rówieśnicy, tak, plus minus mniej więcej. Każdy z nas sklejał, powiem Wam, Nakajimę właśnie, czy też Ki-84, czy Ki-43, czy jeszcze inne Nakajimy, łącznie z Mitsubishi. Każdy z nas sklejał właśnie Hasegawę i powiem Wam, że do dzisiaj bardzo mile wspominamy te modele. Tu nie ma nawet swoich uproszczeń, po prostu nie narzekaliśmy na to. Do dzisiaj nie narzekamy. Dwa malowania Hasegawa nam zaprezentowała. Mamy tutaj 50. Sentai. Powiem Wam, czyli tu mamy grupa bojowa, tak? 50. grupa bojowa. Trzeci nie składron, tylko eskadra. I na nim latał sierżant Anabuki w 1943 roku. I mamy na kolor srebrny, aluminiowy, malujemy sobie po prostu samolot, dajemy ten pas, tylko nie pamiętam, czy tu były czarny pas, czy to nie był taka ciemna zieleń ten pas malowany, już teraz sobie, bo pamiętam, że ktoś mi kiedyś za malucha właśnie poinformował mnie, że to wcale nie były czarne pasy, tylko była bardzo ciemnozielona farba matowa. Ale nie taki kolor, jak malowane były w kamuflażu samolotu. Mówię o tym czarnym pasie, gdzie zawsze miałem, że to jest czarny, a okazuje się, że ktoś ze starych fachowców, jak ja byłem taki, właśnie powiedział, że nie, to było bardzo ciemnozielone. I widziałem to od słyszałem to od dwóch gości, którzy się nie znali, więc nie wiem. Drugie malowanie, posłuchajcie, 59. grupa, czyli Sentai. I tu mamy sierżanta majora Hirohate Nuguinia, 43 rok, no pięknie japoński, normalnie z Cincinnati. I tu już mam troszeczkę inne malowanie. Ten ma więcej oczywiście takich ciapek, ten już tak bardzo, bardzo ubogo. Tutaj mamy jeszcze oczywiście inne malowanie, no to jest malowanie ale tu widzimy, że ten samolot trzyma kolor zielony, a tu jest takie ciapki. Powiem Wam, warto sobie poszukać właśnie źródeł, jak na przykład w tym oznaczeniu tego właśnie sierżanta Anabuki z tej grupy właśnie bojowej, 50. Sentai, jak on był malowany. Jest sporo, nawet są grupy na Facebooku, które specjalizują się
samolotach japońskich naprawdę bardzo rzetelne informacje. Ja mam zamiar do nich uderzyć właśnie, jeżeli chodzi o malowanie. No bo tu mamy zupełnie jeszcze inne malowanie. Kalkomanie. Kalkomanie do 2 wersji. Powiem Wam, że te kalkomanie nie wyglądają najgorzej. Nie są to grube też kalkomanie. Ja pamiętam, że jak nakładałem właśnie kalkomanie od Hasegawy, one nie odstawały, nie były powiedzmy ponad powierzchnię, więc z tego co pamiętam na chwilę obecną mogę Wam powiedzieć, że nie są to grube kalkomanie. Tu mamy ilość strąceń, czyli kwiaty wiśni, coś napisanego w języku japońskim, symbole jakieś, tu mamy też symbol lecącego ptaka, odpowiednie pasy do danej wersji, tu mamy piorunka, a tu mamy kalkomanię imitującą deskę rozdzielczą pilota. No i jeszcze jakieś tam dodatkowe do tego napisy. Mimo tylu lat, powiem Wam, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nie wygląda to, że to jest jakiś 100 lat zleżały. Co tu mamy jeszcze dodatkowo? Mamy jakąś ulotkę, posłuchajcie, od Hasegawy o sklejaniu, ogólnie rzecz biorąc. To sobie chowamy. No i tu mamy szybkę. Posłuchajcie, szybka rządzi, zdaje się. Ja ją zaraz tutaj odetnę. Wyjmę z tej folii. Tak prezentuje się szybka. Malutka, jedna szybka z delikatnymi liniami podziału. Uwaga, do której są maski za dychę. 10 zł kosztują maski. No ten model to może kosztować około tak maksymalnie 5 dych, chyba z tego co pamiętam. I mamy tutaj, proszę bardzo, owiewkę, którą chowamy. Instrukcję też chowamy z kalkomaniami do pudełka i prezentuję Wam same ramki. No i teraz ta ramka A. Dobrze, to jest ramka A. Co tu mamy napisane? Jest taki element Made in Japan. No i teraz tak, linie podziału. Wiecie co, chyba linie podziału są, o rany, teraz w rękawiczkach nie czuję, ale są chyba zewnętrzne, z tego co widzę, ale tragedii nie ma. Nie jest to może no, jakość modeli aktualnie wydawanych, tak, bo to jest, no, jakby nie liczyć, posłuchajcie, 42 lata ten model ma, ale zwróćcie uwagę na jakość wykonania tego modelu. Zero nadlewek po tylu latach. Zero nadlewek. Wszystkie elementy wyglądają bardzo fajnie. O, tu mamy silnik. Posłuchajcie, i ten silnik nam kiedyś wystarczał. Naprawdę nie musiało być ileś rzędów tego silnika, bo i tak wszystko zamykaliśmy osłoną. To nam zasłaniało wszystko. I po zawodach można było fajnie zwaloryzować sobie ten silnik, tak? Tutaj na przykład odpowiednie druciki można było sobie przykleić i to było rewelacja. Zresztą zobaczcie, jaka tu jest kabinka, więc robienie wnętrza kabinki do czegoś takiego to rozumiem 4/8. Ok, a już nie wspomnę o 3/2. Tak prezentują się pozostałe elementy. No wiadomo, że one są uproszczone, tak? No bo to jest skala 1,72, więc nie żądajmy, że tutaj będzie widoczny zawias od mikro jakichś drzwiczek w kadłubie. I powiem Wam, że na pewno z miłą chęcią ten samolot skleję. Może naniosę jakieś poprawki dodatkowe, może jakieś sobie elementy waloryzujące do niego kupię. A co? Pewnie będą więcej od tego modelu kosztowały. Tu mamy elementy fotela pilota. No wiem, wygląda to w tej chwili może dla wielu śmiesznie, ale tu mamy siedzisko. Nie wiem co to jest najprawdopodobniej coś do śmigła. Tak prezentuje się samo śmigiełko. Same kółka. Tu mamy pewnie różne wersje, bo czegoś mamy nie używać, ale to już sprawdzicie, jeżeli będziecie mieli ten model we własnych zbiorach. Tak, to są wszystko wklęsłe, dobrze mówię, czy wypukłe? Tak, wypukłe. Czyli stara technologia.
No na to trzeba bardzo uważać. No i tak prezentują się skrzydła. I to się malowało, te modele właśnie farbami Humbrol, które też miały swoje ceny, trzymały, że po prostu można, mamę portfel musiał boleć ostro, bo ja to tylko chcę więcej i w ogóle język na wierzchu. No, nie wiedziałem, że to tyle trzeba napracować, żeby taki samolocik synusiowi kupić. Powiem wam, że naprawdę z przyjemnością patrzę na ten model i mam ochotę już zacząć usiąść i zacząć go sklejać. Mimo swoich wad w postaci, no wiadomo, nie wszystkich detali, tak, nie takiego odwzorowania, ale powiem wam, że nie, sentyment tutaj może nie aż tak, ale powiem wam, że to jest model, gdzie sobie usiądę, skleję, poczekam, pomaluję, oczywiście znowu będę sklejał, malował i z uśmiechniętą paszczą na sklejony model będę sobie patrzył, no bo najważniejsze w tym wypadku jest po prostu bardzo dobre oddanie wierności pomalowania tego samolotu, bo my widzimy i tak oglądamy te modele z reguły z metra, pół metra. Powiem wam, często naprawdę można się oszukać, patrząc na jakiś super model w ogóle, a to się okazuje, że to jest stara Hasegawa albo jakiś stary Airfix, który po prostu modelarz dopieścił, dodał, włożył od siebie też pracę i robi to niesamowite wrażenie. Każdy ma z tego fan, nie wspominając o samym wykonawcy. Spodziewajcie się, że w pewnym momencie zaprezentuję wam właśnie Hayabusę w wersji drugiej, bo może być wersja trzecia, to jest chyba Otsu, jakoś się tak nazywa, Hayabusa Otsu, chyba że coś pomerdałem. Dawno nie czytałem nic o japońskich samolotach, a moja wiedza skończyła się dawno temu i po prostu ulotniła się wraz z czasem. Dziękuję wam za uwagę, udanego dnia, pozdrawiam was, a w opisie znajdziecie link do modelu Arma Hobby. Tak jak wspomniałem, model będzie pod koniec listopada, na początku grudnia, cena 94 zł. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.